Okej, jestem już. Gdzie tu jest moja... Ostrość. O, dobra, mamy ostrość. Mamy ostrość. Co teraz będziemy robić? Teraz właśnie będziemy się zastanawiać, co będziemy robić, dlatego że możemy robić możemy kilka rzeczy robić teraz. Jest tu wiele rzeczy, które ja robię w międzyczasie, czego nie widać na kamerze, a szkoda, że tego nie widać, co ja rzeczywiście tu robię. Tu weźmiemy sobie chusteczkę, normalnie oczywiście pracujemy z pochłaniaczem, żeby tego pyłu nie wdychać, ale no niestety tutaj przy tym stole, przy nagrywaniu nie da się mieć pochłaniacza. No i dobra. Teraz tak, czym możemy pracować? Możemy oczywiście w domowych warunkach możemy pracować pilnikiem takim, większym, jakie tam sobie chcecie, jaka gradacja, 180, jeżeli coś jest mocniejszego do wypiłowania, to oczywiście 100, ale normalnie 180. Teraz tak, każdy z tych tipsów na pewno ma, no może nie każdy, ale zazwyczaj tutaj ma tego takiego dzióbka, więc wypadałoby go sobie tam zmatowić. Natomiast możemy pracować jeszcze frezarką po prostu. Frezarką tym... O, widać. Frezarką nakładamy sobie i możemy pracować frezareczką, jeżeli chodzi o matowienie tipsika. Natomiast jeżeli chodzi o nadanie tego tutaj kształciku, żeby te dzióbki zniwelować, no to oczywiście robimy to pilniczkiem. No i ja pokażę, w jaki sposób można to robić, matowić pilniczkiem, chociaż powiem Wam, naprawdę najszybciej i bez problemu piłuje mi się po prostu, matowi mi się to, zaraz pokażę, bloczkiem polerskim, dlatego że on w odróżnieniu do frezarki, o frezarku trzeba strasznie uważać, żeby nie przepiłować po prostu tych tipsików. Chodzi nam tylko o to, że one muszą być zmatowione. Dlaczego one muszą być zmatowione? One muszą być zmatowione, żeby się na nich trzymały następne produkty. No i lecimy po prostu z matowieniem, bloczkiem polerskim, takim standardowym, których już 100 lat praktycznie ja nie kupowałam, ale w momencie, gdy weszłam z powrotem w temat paznokci, a tym razem press-on nailsów, no to okazało się, że bardzo bloczki polerskie są potrzebne. I bardzo fajnie, bardzo szybko się nimi po prostu pracuje. Lepiej się nimi pracuje, one są miękkie, się uginają i jakby biorą większą powierzchnię niż pilnikiem, który jest twardszy, a wiem, bo wypróbowałam, bo zanim zaczęłam, słuchajcie, nagrywać teraz te nagrywki, nie wiem jak to teraz tam się nazywa, czy to są nagrywki, czy to są, co to tam jest, wideo, to oczywiście wypróbowałam, tak, kilka sposobów i już na pewno widziałyście kilka tam moich zdjęć z tego, jak nosiłam, wypróbowywałam na sobie te press-on nailsy, jak je się nosi. Trochę jest tutaj niewygodnie w tym z patrzeniem, dlatego że to chyba każdego problem, nie? Kto nagrywa, że po prostu jest tak trochę jakby niewygodnie pod tą kamerą. Bo siedzimy w innym jakby, inaczej siedzimy niż normalnie, standardowo. Inne krzesło, może troszkę inne oświetlenie, chociaż starałam się zrobić jak najlepsze oświetlenie. No skąd się w ogóle wziął temat tych press-on nailsów u mnie? To nie to, że ja może i chciałam wrócić do pracy z salonem kosmetycznym, bo raczej nie. Raczej tego nie chciałam. Dlatego, że ja jestem, może ktoś tam jeszcze mnie pamięta sprzed kilku lat, jak nagrywałam. Ja jestem z małego miasteczka.
I to wszystko, jak teraz wygląda ta branża paznokciowa, to co obserwuję od jakiegoś tam czasu, zanim zdecydowałam, że jednak wracam na rynek, to jak ta branża wygląda, może nie tyle co branża, co wszystko, co musimy spełnić wchodząc w tą branżę, jest po prostu tak rygorystyczne, że siedząc po prostu z ołówkiem, czy tam z długopisem i próbując przeliczyć sens, rentowność takiego biznesu, okazało się, że jak sobie tak siedziałam i liczyłam, że w takiej małej miejscowości to jest bez sensu. A może kiedyś tam zrobimy jakieś sobie takie spotkanie na live i sobie policzymy po prostu, jak to wygląda. Mam nadzieję, że tu wszystko mam. Dobra. Policzymy sobie, jak to jest, jak w ogóle liczyć rentowność biznesu. Natomiast tu już w skrócie chcę Wam powiedzieć, że według mnie okazało się, że jest to bez sensu i może jak mówię, to jest takie masło maślane, ale próbuję się skupić nad tym, co robię i po prostu słowa ze mnie jakoś tam wylatują. Dobra, mamy ogarnięty temat. Mamy sobie nasze tipsiki przygotowane, nie wiem ile czasu to tam zajęło. Czy my mamy jakąś tu ostrość? Mamy, dobra. Mamy, nie mamy. Nie wiem, zobaczę na wideo, zobaczę. W razie co wideo wywalimy, zrobimy jeszcze raz. Dobra, żeby nie przedłużać, wrócimy do tego tematu rentowności później. Teraz tak, na wielu tam wideo widziałam, słuchajcie, że dziewczyny robią te press on nailsy używając hybrydy, bazy hybrydowej. Ja ogólnie nie znoszę, nie lubię pracować hybrydą. Tak jakoś po prostu mam. Nie lubię. Będziemy pracować sobie żelem. Dlaczego żelem? Dlatego żelem, ponieważ słuchajcie, będziemy pracować żelem, bo nam chodzi o to, żeby te paznokcie to nie były jakieś tam, jak ja to zawsze mówię, że paznokcie z Chińczyka za 5 zł, tylko mają to być profesjonalne paznokcie, press on nailsy, które będziemy nosić długo. Możemy je nosić długo, możemy je zdejmować i możemy je zakładać ponownie i one mają być po prostu wytrzymałe. Jeżeli by został sam tips albo bardzo, bardzo cienka warstwa tej tam hybrydy, czy obojętnie czego, czy w ogóle nawet czasem bez tej hybrydy dziewczyny robią. Może lampę by się nam przydało włączyć. To te paznokcie po prostu się nie utrzymają, tak? Nie utrzymają się i nie utrzymają się. Popękają po prostu. Popękają, tak jak te właśnie te tipsy za 5 zł, że tak to nazwa. To nie jest to jest celem naszym, że tworzymy press on nailsy. A więc tak, my tworzymy teraz sobie profesjonalne press on nailsy, żeby nam tutaj, i my będziemy dlatego używać żelu. Jakiego żelu ja tutaj używam? Dzisiaj używam żelu miękkiego. Dlaczego miękkiego? Dlaczego nie twardego? Jeżeli będziemy robić dłuższe paznokcie, z większą strukturą, oczywiście użyjemy twardszego żelu. Natomiast dlaczego używamy takiego delikatnego, nie delikatnego, po prostu żelu, który sprężynuje, że tak to nazwę. Dlaczego używamy takiego dla klientek? Dlatego, że jest taka metoda, że w momencie, kiedy tej klientce ten paznokieć, na przykład ona ma słaby swój tunel naturalny, ale to jest niewygodnie pracować, to jeżeli ona będzie miała problem z tym, że ten tipsik jej nie jest odpowiednio dopasowany do jej naturalnego paznokcia, to ona sobie może wziąć szklaneczkę z gorącą wodą, tak? I sobie może tego tipsika nagrzać, nawet z żelem,
i on się delikatnie wygnie, w zależności od tego, jak ona mocno dociśnie do tego kubka z gorącą wodą, to w taki sposób ona może sobie go rozciapciać, że tak to nazwę. I on wtedy będzie bardziej jej się do naturalnego paznokcia układał ten press on nails. Natomiast w momencie, kiedy użyjemy twardego żelu albo akrylu, to już ona nie będzie w stanie tego zrobić, dlatego że te akurat produkty nie działają w ten sposób. Nie rozprężają się, natomiast ten delikatny żel się rozpręża. Ojej, żebym ja tu nie dotknęła, powinnam zrobić, co ja powinnam zrobić? Powinnam zdjąć te wszystkie najpierw, tipsiki, dobra? No. W momencie, jak będę wkładać, to żeby nie było lipy. Dobra, wracając, słuchajcie, do rentowności. Teraz będę sobie nakładać żel, to wracając do rentowności. No więc jakby to nazwać? No, co wchodzi w skład obliczenia rentowności prowadzenia salonu? No wiadomo, lokal, sprzęt, prąd 3 razy droższy niż w domu, woda 3 razy droższa niż w domu. Jak masz swój lokal, no to podatki, ale to też pierwszą jakby inwestycję też czynisz, ponieważ kupujesz, tak, ten lokal. Tu w międzyczasie sprawdzimy, czy nic tu nie spływa, jakoś tak nie jest zbyt, no tu nam trochę popłynęło. Ogólnie można by było wsadzać po każdym tipsiku, można by było wsadzać do lampy, ale to też niekoniecznie. No i co tam jeszcze? Na co dzień jakiś tam raz w miesiąc. Na zakupy, no wiadomo, zakupy produktów, ale to obojętnie, co byś nie robiła, w jaki sposób byś nie pracowała z paznokciami, to i tak ten koszt zakupów musisz ponieść. No ale na przykład dochodzi do tego opłata szpitalna, tak, jeżeli chodzi o waciki, te niebezpieczne w czerwonym woreczku. Boże, co tam jeszcze się płaci? No jak sterylizujesz narzędzia, a nie masz swojego autoklawu, no to też koszt sterylizacji, czy tam wysyłasz produkty, czy w zaprzyjaźnionym, chodzisz do zaprzyjaźnionego dentysty, no to też jest koszt. Także kosztów trochę jest. Tam też tak na szybko to nie pamiętam, jakie tam te koszty jeszcze można sobie wymyślić, ale ty na pewno wiesz, jakie są koszty. No i jak tak wszystko sobie podsumowałam, stwierdziłam, że nie wrócę do tematu tak jak kiedyś, pracując naprawdę po trochę tych tam godzin, a jakoś to tam się finansowo super nie sklejało, że stwierdziłam, że jednak nie chcę tego robić, chcę robić coś innego. Ja ogólnie to chciałam zacząć po prostu rękodzieło. Dobra. Mamy nasze sobie tipsiki i wkładamy je sobie do lampeczki. Lampeczka się nie zmieści na naszym wideo. Wkładamy sobie do lampeczki. Niech one się sobie tam utwardzają, a my nakładamy żel na następną. Na następną serię. Tym razem różową. Dobra, lecimy. I się uświniłam. Strasznie nie lubię. W ogóle dziwnie tutaj się patrzy, tak nagrywając, i ja po prostu nie do końca widzę, jak ja tym pędzelkiem manewruję, ale okej. No i dobra, a propos tej rentowności, no to po prostu posiedziałam, policzyłam, stwierdziłam, że to nie to. I chciałam w ogóle wejść w rękodzieło. Dlaczego? Dlatego, że po iluś tam latach pracy, to po prostu moje oczy troszeczkę są już, że tak to nazwę, sfatygowane. No i oczywiście okulary już weszły i
i stwierdziłam, że robiąc rękodzieło po prostu nie będę aż tak nadwyrężać oczu. I tak do końca może i nie miałam pomysłu na to, myślałam o nagrywaniu tylko kursów i szkoleń, ale co zobaczyłam? Zobaczyłam, że tego już jest mnóstwo, także już naprawdę wszędzie można znaleźć kursy, szkolenia, można się uczyć, kształcić i nie wiadomo co. No więc ja sobie jakby wzięłam ten na tapet, wzięłam to rękodzieło. No i szukałam miejsca, gdzie tego rękodzieła się sprzedaje. No oczywiście jakoś tam się sprzedaje to rękodzieło na... Gdzie tam się sprzedaje to rękodzieło? No na Facebookach, na Instagramach i tak dalej. No ja chciałam czegoś innego. Chciałam jakąś taką platformę, żeby tam po prostu podłączyć płatność, żeby to było łatwiejsze i znalazłam Etsy. Weszłam na to Etsy, zaczęłam patrzeć, jak wygląda ten świat tego rękodzieła. Na tym rękodziele oczywiście ja chciałam malować kwiaty. No to uwielbiam robić i chciałam malować te kwiaty. A więc i zobaczyłam, że oczywiście nikt tego nie robi, że rękodzieło jest oparte na tym, co kilka lat temu, na tym decoupage, tak, czyli na tych chusteczkach przyklejanych. Natomiast ja tu chciałam jakby wejść z innym tematem, no wiadomo, człowiek chce się wyróżnić, a kolejna rzecz, że człowiek chce robić to, co po prostu lubi bardzo robić, a ja bardzo lubię malować kwiaty. Więc ja sobie pod tym kątem patrzyłam i słuchajcie, nagle któregoś tam pięknego dnia, i to było z jakieś, no już dobry rok temu, tak mi się wydaje, tak, jakiś taki rok temu, jak nie nawet 1,5 roku temu, że okazało się, że na tym Etsy to są press-on nailsy. No i tak mi się temat spodobał, no mówię, kurczę, normalnie ludzie kupują te sztuczne paznokcie, kupują, przyklejają, jest mnóstwo wzorów. Oczywiście tam akurat na Etsy są inne zupełnie wzory niż takie, które my tutaj w Polsce robimy. Nawet nie ja, nawet ja tu mówię o branży całej, którą my tutaj mamy, którą tu oferujemy. Także zupełnie są to jakby inne wzory, które czasem to się zastanawiam, kto to w ogóle nosi. No ale no wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, tak? Także są inne jakieś tam te wzory. Ale chodziło o to, że ludzie to kupują. To znaczy, że wchodzimy w jakąś taką inną erę po prostu. No i zaczęłam zgłębiać temat. No i urodził mi się pomysł. W głowie, że wcale nie jest takie głupie. Więc zaczęłam się pomaleńku również przygotowywać. Znaczy ogólnie to mam 2 sklepy z rękodziełem i z press-on nailsami, gdzie można zamówić sobie, czy tam kupić już gotowe, zależy czy są już wykonane, czy nie. Ale można, mam po prostu 2 sklepy, ponieważ temat mnie i jeden i drugi bardzo jakoś tam ciągnie do siebie. No i weszłam w temat, ale patrząc troszeczkę inaczej na ten temat. Ponieważ ja się zaczęłam zastanawiać, kto jest klientem na press-on nailsy. I klientem na press-on nailsy jest praktycznie każdy. Prawie każdy. Może nie każdy. Wiecie, kogo nie widzę jako klientów? No, nie widzę niektórych osób z dużych miast, myślę. W małych miastach również, ja tutaj nie mówię, że nie, ale jednak w dużych miastach. Dlaczego? Dlatego, że tam jest może inny, boże, nie wiem jak to nazwać, też nie chcę nikogo tu jakby urazić i tak dalej, albo nie powiedzieć jakiś głupot, ale tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że w większych miastach temat w ogóle paznokci jest troszeczkę inaczej wygląda niż w małych miejscowościach. Dlatego, że co ja obserwuję teraz jakby w internecie? Obserwuję taki,
Nie wiem, czy to też wcześniej było tak, ale tak podejrzewam, że może i tak było. Natomiast ja jakby teraz wchodzę w temat. Co ja obserwuję? Obserwuję to, że idziemy w tą stronę, że te paznokcie powinny kosztować dużo więcej niż kosztują. I tutaj mam w zupełności, zgadzam się w 100%. Dlaczego? Dlatego, że praca, którą wykonujemy przy stylizacji paznokci jest naprawdę kawał solidnej pracy. My się przecież wywodzimy, nasza branża wywodzi się z branży dentystycznej. No a wiemy, jakie są ceny w branży dentystycznej, jakie są ceny w naszej branży, a używamy bardzo jakby podobnych produktów, tak? Dobra, mamy pierwszy set zrobiony, tu dokończymy jeszcze 40 sekundek w lampie. O, nie, zaraz będziemy lecieć następny. Więc te ceny po prostu są jakby no nieadekwatne do tego, jaką pracę wykonujemy, co robimy na tych paznokciach u naszych klientek. I tak sobie siedziałam, się zastanawiałam, czy te press-on nailsy nie byłyby świetnym pomysłem dla osób i z dużych miejscowości, i z małych miejscowości, żeby wprowadzić to do salonu jako nową usługę. Jako szybką usługę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, teraz zobaczycie na tych wideo, no ja trochę jakby próbuję się śpieszyć, oczywiście nic mi tu nie wychodzi, wszystko mi się przewraca i tak dalej. Próbuję się śpieszyć po to, żeby pokazać, jak szybko można wykonać te paznokcie i potem tylko tak naprawdę wystarczy zrobić manicure klientce i je po prostu przyczepić. Jak to będzie w następnym wideo, jak można przyczepiać, a jak również można przyczepić w pracy codziennej. Dobra, przejdziemy do następnego wideo, bo te wideo będą bardzo długie. Na razie jesteśmy na etapie utwardzenia tipsików.